To znaczy, że tutaj można powiedzieć, że ta wierność była inaczej definiowana. To znaczy, że wierność to jest po prostu, trzeba dać szansę wszystkim, również robotnikom, życia w normalnym kraju, to znaczy zachodnim kraju. To znaczy trzeba stworzyć warunki demokratyczne, a więc możliwości organizowania się, protestu, prawo protestu, reprezentacji i tak dalej. Ale z drugiej strony trzeba wprowadzać, jak najszybciej trzeba wprowadzać zmiany rynkowe, dlatego że i co później doświadczenia krajów postradzieckich, prawda, pokazywały, że jeżeli się wolno taki proces będzie próbował prowadzać, to on się załamie. To znaczy nie ma możliwości obcinać, można powiedzieć, ten ogon jaszczurczy po kawałeczku. Trzeba od razu, prawda, obciąć. Czyli potrzebny jest radykalizm tych przemian. To był jeden z podstawowych sporów tego pierwszego okresu, prawda, który wokół modelu transformacji i symbolem tej transformacji stał się Leszek Balcerowicz, prawda, wicepremier wówczas w rządzie Mazowieckiego i tak dalej. W każdym razie to były stosunki, można powiedzieć, że stosunki z Jackiem pozostawały bliskie, nawet kiedy on już nie był ministrem, kiedy po przegranych wyborach prezydenckich był bardzo chorym człowiekiem, to ja go często go odwiedzałem, prawda? Często go odwiedzałem. No i wiedziałem, że jego poglądy są jakie są. Bardzo głęboko nad tym ubolewałem. Rozumiałem, jak mi się wydaje, przyczyny po pierwsze ideowe, ale również czysto psychologiczne, ale to nie wpływało na nasze, można powiedzieć, rozstanie, bo to on był już niestety też człowiekiem już zmarginalizowanym. Z Karolem właściwie te stosunki były bardzo luźne. Widuję go od czasu do czasu. Jest mi bardzo bliską osobą, chociaż nie mogę powiedzieć, że widuję go często.